Cześć, witam Was na moim kanale. Nie wiem, czy słyszeliście, ale ostatnio Ukraina złożyła wniosek do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze o ściganie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości popełnianych właśnie na terytorium Ukrainy od momentu inwazji Rosji na ten kraj. Czy możliwe będzie pociągnięcie do odpowiedzialności, postawienie przed takim trybunałem przykładowo Władimira Putina, czy będzie konieczne ustanowienie podobnych procesów norymberskich, jak to miało miejsce po II wojnie światowej? Zapraszam na odcinek, w którym będziemy to analizowali. Słuchajcie, tak jak powiedziałem, jakby domyślnym takim międzynarodowym trybunałem karnym jest oczywiście ten trybunał w Hadze. Natomiast z nim jest o tyle taki problem, że formalnie rzecz biorąc Rosja od 2016 roku po aneksji Krymu jakby wycofała się spod jurysdykcji tego trybunału. Ale oczywiście nie oznacza to w żaden sposób, że nie można tutaj ścigać po prostu Rosjan, którzy dopuszczają się zbrodni wojennych w jakimkolwiek innym kraju. Otóż oto dlatego, że od 2015 roku Ukraina dobrowolnie zadeklarowała, żeby jurysdykcją właśnie takiego Międzynarodowego Trybunału Karnego zostało objęte całe terytorium Ukrainy w zakresie zbrodni wojennych, a także zbrodni przeciwko ludzkości, czyli czterech podstawowych zbrodni, które są ścigane przez prokuratorów Międzynarodowego Trybunału Karnego. Tak dla przypomnienia, zgodnie z statutem takiego trybunału 4 podstawowymi zbrodniami są zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnia agresji, a także zbrodnia ludobójstwa. Czyli tym samym mamy jedynie wyłączoną spod jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego zbrodnie, które są popełniane na terytorium Ukrainy, które dotyczą ludobójstwa, a także agresji. Natomiast nie oznacza to wcale, że nie można takich zbrodni ścigać w oparciu o specjalnie ustanowiony takiego trybunał, jak to miało chociażby miejsce w tych słynnych procesach norymberskich po II wojnie światowej, albo na podstawie starszych konwencji genewskich czy haskich, chociażby tej o sposobie prowadzenia wojny lądowej z 1907 roku, czyli tej, która nawet teoretycznie istniała podczas I i II wojny światowej. I wracając do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, w związku z atakami na obiekty cywilne możliwe byłoby pociągnięcie do odpowiedzialności osoby, bo tutaj jest mowa o sądzeniu konkretnych, indywidualnych osób. Nie sądzimy państw, ale konkretne osoby, czyli na przykład konkretnego Władimira Putina, któremu na przykład by udowodniono, że wydał rozkaz ataku na przykładowo takie cele cywilne, albo pojedynczych żołnierzy, czy dowódców jednostek rosyjskich. I tak mamy podstawie właśnie w statucie rzymskim w artykule 8 ustęp 2 litera b punkt 9, zgodnie z którym za sprzeczne z prawem uznaje się zamierzone kierowanie ataków na budynki przeznaczone na cele religijne, edukacyjne, artystyczne, naukowe lub charytatywne, pomniki historyczne, szpitale oraz miejsca, gdzie gromadzeni są ranni i chorzy, pod warunkiem, że nie są one celami wojskowymi. Czyli jak najbardziej takie ostrzelanie przykładowo jakichś bloków mieszkalnych to mieści się pod ten artykuł. Dodatkowo sprzeczne z prawem jest także kierowanie ataków w ten sposób, że mogą ucierpieć obiekty cywilne. Zgodnie z artykułem 8 ustęp 2 litera b punkt 4 statutu rzymskiego niedopuszczalne jest zamierzone przeprowadzenie ataku ze świadomością, iż atak ten spowoduje przypadkową utratę życia lub zranienie osób cywilnych, lub szkodę w obiektach cywilnych, lub rozległą, długotrwałą i poważną szkodę w środowisku naturalnym, które byłoby wyraźnie nadmierne w stosunku do konkretnej, bezpośredniej i całkowitej spodziewanej korzyści wojskowej. Także za sprzecznym z takim statutem rzymskim jest na przykład przebieranie się za żołnierzy ukraińskich i w ten sposób atakowanie wojsk. Jest to sprzeczne z artykułem 8 ustęp 2 litera b punkt 11, który właśnie stanowi, że niedozwolone jest podstępne zabijanie lub ranienie osób należących do ludności lub wojsk nieprzyjaciela. Oczywiście nie mówimy o takich przypadkach tak zwanej obrony w głębi, gdy po prostu się żołnierze na przykład cofają i w ten sposób wciągają tutaj nieprzyjaciela w pułapkę. Mówimy tutaj o tym, gdy na przykład przebierają się Rosjanie w ukraińskie mundury i na przykład w ten sposób chcą ostrzelać ukraińskie pozycje. Oczywiście nie może też wykluczyć takiej sytuacji, gdy powstałby specjalny międzynarodowy trybunał właśnie dla zbrodni wojennych popełnianych na terytorium Ukrainy. Przykładem takiego trybunału chociażby był taki trybunał międzynarodowy dla zbrodni wojennych w Rwandzie czy dla Sierra Leone. To jest jak najbardziej możliwe. Zresztą po II wojnie światowej naziści byli sądzeni w procesach norymberskich za czyny, które wcześniej nawet ludziom nie przyszło do głowy, że mogłyby po prostu zaistnieć. Więc jak najbardziej to jest możliwe.
Natomiast w praktyce też nie możemy zapominać, że Rosja jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ z prawem weta we wszystkich sprawach. Natomiast nie można wykluczyć takiej sytuacji, że po prostu Władimir Putin nie będzie rządził wiecznie, a jak w końcu, gdy pewnego pięknego dnia opuściłby terytorium Rosji, chyba że zdecyduje się na nie pozostać na zawsze, to mogą się oczywiście znaleźć takie osoby, które się nie będą za bardzo przejmowały prawem weta.